Cześć! Dzisiaj krok po kroku dokonamy inspekcji sprzęgła. Troszeczkę przemodelowałem formę, w jakiej będzie to prezentowane, a mianowicie będzie to podzielone na 3 części ze względu na długość materiału. Mam nadzieję, że taka forma będzie Wam odpowiadać. Nie będę Was trzymał w niepewności i wszystkie 3 odcinki wrzucę w bardzo krótkim czasie po sobie. Niemniej z racji długości materiału zrobimy sobie taki 3-częściowy kalendarz adwentowy. Ale już przejdźmy do konkretów i zacznijmy od spuszczenia oleju. Powinniście wiedzieć doskonale, jak to zrobić z mojego poprzedniego filmu o wymianie oleju, ale dla zapominalskich podkładamy miskę pod silnik, odkręcamy korek misy olejowej i czekamy, aż olej sobie swobodnie spłynie. W międzyczasie możemy spokojnie dobrać się do śrub od tłumika. Tylny wydech jest przykręcony zaznaczonymi 2 śrubkami na zielono. Przykładamy kluczyk i jedziemy z koksem. Odkręcenie tłumika jest najbardziej problematycznym momentem tej całej operacji z racji tego, że te śruby lubią się zapiekać, zwłaszcza jak były za mocno przykręcone. Niedaleko śrub od tylnego wydechu mamy jeszcze przykręconego seta. Ten set siłą rzeczy montuje też tłumik, a właściwie jego uchwyt do ramy. Odkręcamy i pozbywamy się elementu. Teraz dobieramy się do przedniej części tłumika, odkręcamy 2 nakrętki bezpośrednio przy rurze wydechowej na flanszy. Tłumiki oryginalne jeszcze są złapane jedną śrubką przy stopce po drugiej stronie motocykla. W mojej stronie nigdy tego nie było odpowiedniego elementu, który łączy tłumik z motocyklem, dlatego nie jest tu pokazany, ale nie zaskoczcie się, jeżeli wasz tłumik nie będzie chciał po odkręceniu tych śrubek odejść. Prawdopodobnie możecie tłumik zdjąć, ja niestety nie, bo muszę odkręcić gmola. Ale nie będę może tu jakoś specjalnie się rozwodził, po prostu zdemontujmy element. Łapiemy tłumik za rury, delikatnie go odciągając do przedniego koła, możemy go zdemontować. Jakby wypadły uszczelnienia tłumiku, nie przejmujcie się, można je włożyć. Czasami trzeba się zastanowić, czy nie wymienić je na nowe już przy okazji, ale jeżeli nie będzie żadnych przedmuchów, spokojnie mogą zostać stare. No dobra, teraz lecimy z setem. Musimy poluzować 2 śruby. Jedna z przodu silnika, druga z tyłu i set będzie wolny. Wystarczy nam tylko odgiąć seta, więc nie trzeba rozpinać całego oprzyrządowania hamulca. No to czas odkręcić kapę. Ja Wam sprzedam taki mały tip ode mnie, bo niestety, ale śruby w kapie są różne długości, więc żeby potem się nie wkurzać, która śrubka w którym miejscu była, ja zawsze biorę kawałek starego kartonu, numeruję sobie śrubki, wyznaczam pierwszą taką najbardziej charakterystyczną na przykład i odkręcając śrubki po prostu wbijam w miejsce cyferki. Dzięki temu mam pewność, że każda śruba będzie na swoim miejscu i nie będzie potem jakichś jaj. Całość zacznę rozkręcać od pokrywy filtra oleju.
Przed demontażem pokrywy filtra oleju trzeba się przygotować, że trochę oleju z niego wycieknie, więc wesprzyjmy się jakąś szmatą. Pokrywa zdjęta, filtr wyjęty, możemy jechać dalej z koksem. Wszystkie śruby odkręcone, mniej więcej wygląda to tak. Fajna rzecz, przyda nam się w trzeciej części, jak będziemy wszystko montować z powrotem. To ja ściągam kapę, a wy klikajcie w następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!